Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego, 5. już odcinku z serii Let's Play Pokémon Red Expanded Randomizer w nazwę. W poprzednim odcinku spotkaliśmy się z paroma legendami, z czego jedną posiadał Brock, lider sali w Pewter City, od którego otrzymaliśmy odznakę, ponieważ pokonaliśmy go bez żadnych większych strat. Obecnie znajdujemy się też w Pewter City i będziemy dalej kontynuować naszą podróż ścieżką numer 3, Route 3 i pokonywali kolejnych trenerów, bo zostało nam jeszcze po trenerze Kyurema, którego spotkaliśmy w poprzednim odcinku, parę dodatkowych jeszcze osób do pokonania. Pomijając, chciałem wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, jakie udzielacie mojemu kanałowi, ponieważ jest ono dla mnie nieocenione i dzięki wam ten kanał może się rozwijać. Także jestem wam niezmiernie wdzięczny. I teraz, nie przedłużając już, przypomnijmy sobie na szybko, jaki team, jaką drużynę posiadamy w obecnym momencie. Nic się nie zmieniło od poprzedniego odcinka, więc tylko to przypomnę. Tink, Dustox na poziomie 13. Wszystkie statystyki są dość znośne. Nie ma żadnej wybijającej się, ale jestem wręcz zdziwiony, jak ten Dustox pomaga w drużynie i po prostu jest cudowny, a byłem tak niezadowolony z niego, z tego wyboru. Gust, Confusion, Poison Sting i Harden. Triforce, Dino, atak dość wysoki, 28, Special trochę niższy, 21 i obrona i szybkość takie same, czyli tworzy nam się tu Physical Attacker, co nie jest fajne, bo chciałem, żeby był Special Attackerem, w szczególności, że typ Dark jest specjalny w tej generacji. Ataki Headbutt, Focus Energy, Aurora Beam i Bite i ostatnim Pokémonem jest Blob. Atak 40, obrona 30, prędkość 21 i special 31, czyli statystyki wychodzą poza wszelkie granice. Dodatkowo dowiedziałem się, że moveset jest zaktualizowany w tej generacji, w tym romie, w tym haku i za poziom, na poziomie 15 Blob nauczy się ataku Sludge, więc jest to dla mnie niezmiernie ważne. Pound, Harden, Poison Gas i Disable to są jego ataki. Dobrze, i to są wszystkie Pokémony. Jeszcze co miałem powiedzieć? Przedmioty. Zamiast TM Bite, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, dostaliśmy go od Brocka, dostaliśmy Ice Hit, więc teraz pójdę go sprzedać i wydaje mi się, że jeszcze będę mógł sobie pozwolić na jednego Potiona, ponieważ Potiony w Nuzlocke to jest jak diamenty w życiu normalnym. Przydają się niezmiernie. Pieniądze po prostu powinny zawsze być. Sprzedać mogę jednego Ice Heala, tak, to bym chciał zrobić. I kupię jednego Potiona do 5, do takiej może nie tyle okrągłej sumy, co po prostu do takiej względnie znośnej. I ruszam teraz dalej na ścieżkę 3. W tym odcinku również postaram się złapać kolejnego Pokémona, bo na ścieżce 3 jest to możliwe, oraz kupimy Pokémona od sprzedawcy w Pokémon Center obok Mount Moon. Jeżeli z tego co dobrze kojarzę, tam powinniśmy dostać możliwość. Zazwyczaj jest to Magikarp, ale z racji tego, że jest to wszystko randomizowane, to pewnie będzie to jakiś inny Pokémon. Dobrze, podchodzimy do pierwszego trenera i co on ma nam ciekawego? Are you a trainer? Let's fight! Dobrze, zawalczę z nim, bo dlaczego nie? Dodatkowe doświadczenie zawsze się przyda. Zapomniałem, kogo mam na pierwszym miejscu w drużynie i nie wiem. Nie wiem. Jest to Flareon od Backcatchera, a na moim pierwszym miejscu jest Sting, więc to nie jest dobrze dobrany zespół. Wystawię Triforce'a, ponieważ on jest odporny na ataki Fire, typu Fire. I mogę bez żadnego problemu zaatakować go Bite, gdzie jest to Step, czyli Same Type Attack Bonus. To już tłumaczyłem, co to jest w poprzednim odcinku, ale zadaje większe obrażenia, jeżeli jest atak takiego samego typu, co Pokémon. I zadaje tak 1/3 życia, 30%, może troszkę więcej, więc takie 3, nie trafiłem, więc takie 3-4 ataki powinny wystarczyć na to, żeby pokonać Flareona. Dokładnie 3. Tail Whip, obrona spadła, ale nie trafiłem. Ale tym bajtem już powinniśmy pokonać Flareona, więc nie jest żaden problem. I pamiętaj, Tink otrzymał 177 punktów i awansował na poziom 14 i Triforce również otrzymał 177 punktów doświadczenia. Riolu
więc mogę teraz bez problemu wystawić znowu Stinga, ponieważ zna on atak Confusion, który jest super efektywny względem właśnie Riolu i powinien to przez taką różnicę poziomów być właśnie One Hit KO. Riolu Polek, Sting otrzymał 109 punktów doświadczenia i następny Pokémon będzie Raikou. Z racji tego, że Raikou nie ma przewagi typów nad... Raikou, kolejna legenda, właśnie teraz to do mnie dotarło. Z racji tego, że Raikou nie ma przewagi typów nad Stingiem, mogę zostawić go do walki i zobaczę, ile robi Poison Sting. Taki względny ten, ale nie wydaje mi się, że Confusion jednak zada większe obrażenia. Tak jak myślałem, zadaje większe obrażenia. I 3 takie, nie trafiłem jednym Confusion, ale 3 takie Confusiony powinny spokojnie Raikou pokonać. Thunder Shock nie zadaje za dużych obrażeń. Confusion jeszcze nie zabił. I ostatni Confusion powinien załatwić sprawę. Tutaj już trochę zaryzykowałem. Nie wydaje mi się, żeby Raikou mnie pokonał, ale i tak powinienem zagrać trochę bardziej bezpiecznie. I ostatnim Pokémonem jest Rapidash. Tu już zmienię Pokémona, bo niestety, niestety typ Fire jest super efektywny przeciwko typowi Bug i wystawię Bloba, ponieważ chcę uzyskać ten 15 poziom i nauczyć się w końcu ataku Sludge. Więc zaatakuję Poison Gazem, żeby jak największe obrażenia otrzymywał, co które jest na poziomie 9. Magma 40 ataku, więc Pound powinien zadać dość solidne obrażenia. Critical, Ember nie zadał za dużo obrażeń i Pound zadaje dość solidne obrażenia, więc razem z zatruciem powinno to być 2 hit KO. Tak mi się wydaje. Dokładnie. Tak, pokonaliśmy Rapidasha, otrzymałem 337 punktów doświadczenia i chcę się nauczyć Sludge, więc jest mój pierwszy staw atak i tak chciałbym zrobić miejsce i będzie to na rzecz Harden, mi się wydaje. Bo Poison Gas się jednak przydaje, Harden nie bardzo, ponieważ obronę i tak mam dość solidną na blobie. I pokonaliśmy Bug Catchera i 90 Pokédolarów. Stary, masz Raikou, daj mi więcej hajsów. Dobrze, czy powinienem iść się uleczyć do Pokémon Center? Tak, powinienem się uleczyć. Tutaj jest taka sprawa, że nie chcę marnować potionów, więc będę wracał się jednak do tego Pokémon Center i leczył swoje Pokémony, więc będziecie po prostu musieli to jakoś przeżyć. Przepraszam was za to, ale jednak szkoda mi pieniędzy, a chciałem sobie zaoszczędzić jeszcze na tego Pokémona z Pokémon Center obok Mount Moon, więc potrzebuję na to 500 Pokédolarów. Dobrze, moje Pokémony są uleczone. Dziękuję, siostro Joy. I wracam dalej i będę po prostu starał się pokonać jak najwięcej trenerów, ale też nie ryzykować zbytnio utraty swoich Pokémonów. Przypominam jeszcze, że w boksie odpoczywa na razie Slash i jest to oczywiście siła w komputerze, ale nie będę z niego na razie korzystał, ponieważ już jeden typ smoczy mamy. I tutaj kolejna laska nas atakuje. That look you gave me, it's so intriguing. Chyba coś do nas ma. Okay. Les wants to fight. Vanillite. Vanillite, no dość standardowy Pokémon, nie muszę się nim tak zbytnio martwić. I atak Confusion powinien zadać jak największe wrażenie. Oj, to ukryt. Świetnie. Dzięki temu prawdopodobnie po 2 atakach zostanie pokonany. Szczególnie teraz, że uderzył siebie skonfundowany. I Confusion i Vanillite. Znowu kryt, Dustox, Think. Po prostu wszystkie przeciwności losu jest coraz większe miejsce, coraz więcej miejsca i coraz lepsze tą pozycję zajmuje w moim rankingu Pokémonów tego Let's Playa. Think dostał 130 punktów doświadczenia i las wysyła Amore. Nie chcę zostać, tak, chcę zmienić Pokémona, ponieważ Amora to jest typ rock i może mieć nieciekawe ataki. Nie wiem jaki ma moveset na tym poziomie, czyli chyba 9 czy tam 11 Amora, więc na wszelki wypadek zmienię na Bloba. Fight. Zobaczymy ile zada Sludge.
No i to się nazywa atak, to się nazywa step. I Amora jest również zatruta, więc... dwa ataki, Amora zostanie pokonana. Niestety jestem sparaliżowany i może mi to utrudnić pokonanie Amory, ale nie powinno być żadnego problemu, wydaje mi się. Sludge drugi przeszedł, nie zostałem sparaliżowany i Amora została pokonana. 153 punkty doświadczenia, pokonana Las. I mogę jeszcze przejść tutaj do tego trenera i chyba po tym trenerze wydaje mi się, że wrócę, bo nie straciłem żadnego punktu życia w poprzedniej walce, więc uczciwie będzie powalczyć jeszcze z tym, żeby jak najmniej czasu zajmowało mi wracanie i przychodzenie tutaj znowu z Pokémon Center. Fraction. Nie mam żadnych typów lodowych, znaczy mam na Dino, na Triforce, ale nie będę tego używał, bo Fraction może znaleźć jakieś ruchy już typu Dragon, więc Confusion i tak zadaje spore obrażenia, na to wygląda. Jednak Think to jest coś, nie wiedziałem jak Cię nazwać. Jak znajdziemy nie Move, tylko Name Raidera, to pomyślę nad lepszym imieniem dla Ciebie, bo zdecydowanie na nie zasłużyłeś. Dobrze, otrzymałem dość sporo doświadczenia, bo 339 za Fracture i następnym jego Pokémonem będzie Ralts, więc tu jest o tyle dobrze, że mam Triforce'a, bo dwa Pokémony moje są wrażliwe na ataki psychiczne, a Ralts na tym poziomie już zna atak Confusion. Bite powinien to być jeden One Hit KO, tak dokładnie, czyli Triforce bez żadnego problemu pokonał Raltsa. Pokonaliśmy Backcatchera. Ile Ty mi dasz pieniędzy? 110. No już lepiej, już lepiej. I wracam się teraz do Pokémon Center. Tu został jeszcze jeden trener, ale chyba otrzymałem jakieś obrażenie, nie pamiętam, nie chcę sprawdzać. Na wszelki wypadek się wrócę, żeby mieć wszystko jak najbardziej odświeżone. Czop, 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 czop. Chodzę, dzień dobry, siostro Joy, znowu ja, znowu wróciłem, tak jak zapowiedziałaś. Dobrze, uleczyłem swoje Pokémony i teraz ruszam jeszcze. Zostało dwóch trenerów na tej ścieżce, z którymi mogę walczyć. Swoją drogą jeszcze mogę Wam odpowiedzieć na pytanie dnia z odcinka poprzedniego, ponieważ zapomniałem to zrobić na początku odcinku, miałem taki plan, ale wypadło mi. Moim ulubionym Pokémonem legendarnym jest Lugia, ponieważ kojarzy mi się ona z tym pierwszym filmem Pokémon i zawsze ona była dla mnie taka majestetyczna, spokojna i potężna. Kojarzy mi się z tym filmem Pokémon, gdzie był, może kojarzycie, nie pamiętam teraz tytułu, gdzie był Zapdos, Moltres i Articuno i jeden szwarc charakter, który próbował je wszystkie schwytać. Jeżeli wiecie jaki to był film, zostawcie mi to w komentarzu, prawdopodobnie to będzie właśnie to. Dlatego właśnie i zawsze od samego dzieciństwa właśnie ta Lugia towarzyszyła mi i strasznie mi się ten Pokémon zawsze podobał. Dobrze, teraz czas na walkę z kolejnym trenerem. Jakiego będziemy Pokémona? Youngster wants to fight. Błagam. Wyszła do walki Arceusa na 14 poziomie. Nie wiem totalnie jakie ruchy posiada Arceus, co zna Arceus, więc na początek będę starał się go zatruć. Seismic Toss, czyli Seismic Toss w takim razie zada 14 mi obrażeń, będę mógł przeżyć jeszcze 2. Chyba jednak wolę przejść do Globa i go zatruć Poison Sludge'em. Znaczy zatruć go Poison Gazem, a potem Sludge'em go atakować. Seismic Toss zada 14 punktów obrażeń, bo Seismic Toss to jest taki ruch, który zadaje dokładną ilość obrażeń taką, jaki poziom ma jego użytkownik. Dobrze, Poison Gas, Seismic Toss kolejny, przeżyje jeszcze 3, czyli potem dopiero, no po tym drugim będę się już leczył. Teraz użyję ataku Sludge.
Seismic Toss 14 zada obrażeń. Znowu. Mógłbym zaryzykować jeszcze jedno, ale wolę jednak rozegrać to bezpiecznie. Sludge zadaje dość solidne obrażenia, więc wydaje mi się, że z tym leczeniem i z tą trucizną powinniśmy go dość szybko pokonać. Co zwracam tutaj wam uwagę znowu, to jest kolejna legenda, już chyba 5., którą spotkaliśmy w trakcie tego let's playa. Seismic Toss, znowu będę mógł użyć jednego sludge'a i potem się uleczyć. Sludge. Seismic Toss kolejny, zostanę na 11 życia, więc potem postaram się uleczyć i to już 2 razy pod rząd. Atak od trucizny też sporo zada. Walczę z Arceusem, który zna Seismic Toss. No kurczę. No, nieważne, trzeba się teraz skupić na rozgrywce, żeby nie stracić żadnego Pokémon. Leczę Bloba. Posiadam 31 punktów doświadczenia, czyli przeżyję 2 Seismic Tossy, ale nie chcę ryzykować niczym, więc użyję jeszcze jednego Potiona. Seismic Toss tutaj został. Zadamy 23 punkty życia, więc mogę teraz użyć Sludge'a. Sludge i Arceus w tym momencie został pokonany. Ja przeproszę was na chwilę, bo widzę, że kamera mi się ładowuje. Będę ją musiał po prostu podłączyć do ładowania. Atak krytyczny Sludge'em. Sting otrzymuje 381 punktów doświadczenia i awansuje na poziom 16. Blob awansuje na poziom 16 i ja pokonałem Extera. Teraz was na chwilę zostawię tutaj i jestem już z powrotem. Przepraszam was bardzo za tę niedogodność. I otrzymaliśmy 210 Pokédolarów i mogę wrócić się uleczyć po wygranej walce z Arceusem. Dzień dobry, siostro Joy. Ja się chciałem ponownie uleczyć. Wygrałem właśnie walkę z Bogiem, co było dość ciężkim wyzwaniem. I został nam jeszcze jeden trener w tym momencie do pokonania i będziemy mogli złapać już nowego Pokémon. Także ruszam teraz dalej na ścieżkę 3 z powrotem. Jesteśmy uleczeni. Potionów posiadam 2, więc czy mogę sobie pozwolić jeszcze na jednego? Zaraz sprawdzę. Tak, mogę sobie pozwolić jeszcze na jednego Potiona, więc podwyższę ich ilość w moim ekwipunku do 3, a resztę nawet do 4 mogę, więc będzie to w miarę bezpieczne i resztę kasy wydam na właśnie tego Pokemona w Pokémon Center obok Mount Moon. Ruszam dalej, nie ma co się oszukiwać. Wszystko idzie w jak najlepszym porządku, nie straciliśmy jeszcze żadnego Pokemona odpukać oczywiście. Link. Trzeba trochę Triforce'a podlevelować, potrenować, ponieważ jest on 2 poziomy już odstaje od reszty. No więc wystawię go teraz do walki po prostu z tą tutaj trenerką. Did you touch me? Nie dotykałem cię, nie chciałem cię nawet dotykać, ja chcę po prostu z tobą powalczyć. Les wants to fight Jellicent. I to się świetnie składa, bo Jellicent jest w połowie typem duchem i mogę go spokojnie zaatakować atakiem Bite. Bubble nie zrobi za dużo, bo jestem odporny na ataki wodne i atak Bite to jest 2 hit Bubble Beam tym razem. No już to zadaje trochę więcej obrażeń, ale drugi Bite załatwia sprawę. Jellicent został pokonany, otrzymałem 504 punkty doświadczenia i awansowałem Triforce'em na poziom 15. Pokonaliśmy Les. That's it. 210 Pokédolców i mogę wejść w trawę, zmienię tylko Pokemona na Stinga.
I mogę wejść w wysoką trawę i poszukać Pokemona. Pierwsza kratka od razu. Hunter. I jest to... O ja! Jest to starter 4. generacji. Jest to Monferno na poziomie 6. Co cieszy mnie bardzo. I teraz muszę uważać, żeby go nie pokonać przypadkiem. Że mam taką Poison Sting, który nie zrobił za dużo. Zrobił mniej niż połowę. Teraz mam dylemat, czy zaatakować jeszcze raz, czy spróbować rzucić Pokeball. Spróbuję rzucić Pokeballem, mam ich 10, więc... niestety, Monferno się nie złapał. Użyję jeszcze raz ataku Poison Sting, bardzo się tego boję. Tak, dobrze. I nie został zatruty w żaden sposób, więc mogę teraz spokojnie próbować rzucać Pokeball. Niestety, niezłapany. No, będzie pewnie podobna sytuacja jak z Sceptilem, ponieważ startery mają bardzo niski catch rate. Zmienię sobie na Bloba. Clear. Okej. I będę teraz w niego rzucał po prostu Pokeball. Jest na bardzo niskim życiu i nie chce się złapać. Jeszcze jeden. Mamy 10 Pokeballi, mam nadzieję, że to wystarczy. Najwyraźniej nie. Zablokujemy jakiś atak. Może to w jakiś sposób pomoże go złapać. Lery. No. I teraz będzie używał ataku Scratch. Dobrze. Kolejny Pokeball. Słab się, błagam. Przyda mi się Fire Type w drużynie. No niestety. A nie chcę go zatruwać, bo na tym poziomie i w tym momencie już by nie przeżył tego właśnie obrażeń od trucizny. Po prostu nie przeżył. Zostały mi 4 Pokebole. I Monferno jak na złość nie chce się złapać. Takie moje szczęście najwyraźniej będzie. Przejdziemy całą grę z 3 Pokemonami. W ostateczności wyciągnę Haxorusa z komputera. Dobrze, Monferno znowu się wydostał. Zostały mi 2 Pokebole. Jest to niesamowicie fajny. Bardzo bym chciał mieć Monferno, bo jest typ walczący i ognisty. O! Dobra. Okej, Monferno został złapany. Jestem niesamowicie się cieszę z tego powodu. Zostawił mnie z jednym Pokebolem, ale wydaje mi się, że jest to tego warte. Monferno. No entry. Czy chcę dać imię? Pewnie, jak najbardziej. Zamienia się w Infernape'a, który jest walczącym i ognistym i jest małpą. Dobrze. Już chyba wiem, jakie imię nadam. W awatarze Legendzie Anga był taki, może nie tyle szwarc charakter, co po prostu osoba, która później zmieniła swój charakter na dobry, zmieniła swoje podejście do wszystkiego. I był to książę narodu ognia, posługujący się właśnie ogniem. Był Firebenderem, że tak powiem. Nie udało mi się teraz, nie wiedziałem jak to przetłumaczyć na polski i nazywał się nie Sokka, tylko teraz, kurczę, jak on się nazywa? Nie pamiętam. Poważnie, nie pamiętam, zapomniałem. Sprawdzę to teraz na szybko. Zuko? Chyba tak. Dobrze. Oficjalnie Monferno będzie się nazywał Zuko. Jeżeli zrobiłem jakiś taki masakryczny błąd, to przepraszam was bardzo. I będę kontynuował swoją podróż do Pokémon Center. Teraz tutaj wydaje mi się, że już nie ma żadnych trenerów po drodze, więc jestem stosunkowo bezpieczny. Tak mi się wydawało. Nie chcę wchodzić w wysoką trawę, mam osłabione Pokémony, więc ruszam dalej. Wydaje mi się, że tak, że Zuko to jest właściwe imię. Musiałbym się zastanowić. Sprawdzę to potem. Tymczasem, dzień dobry siostrzyczek, chciałbym uleczyć swojego Pokémona. Swoje Pokémony. Zuko oficjalnie dołączył do naszej drużyny i teraz jeszcze jeden Pokémon. Hej ty, słyszałem, że sprzedajesz Pokémon. Hello there, I've got a deal just for you.
I'll let you have a swirl Magikarp just for 500 Pokéballs. What do you say? Hell yeah! I otrzymałem Gyaradosa. Świetnie. Świetnie, no trochę, no może nie ironia, ale nie muszę przynajmniej bawić się w już trenowanie tego Magikarpa, tylko od razu dostałem Gyaradosa, co jest dobre. Czy chciałbym dać imię Gyaradosowi? Tak, oczywiście i nazwę go Tsunami. Otrzymałem nasze party, pojawiły się dwa nowe Pokémony, zaraz teraz je przejrzę jeszcze na szybko. Tsunami na poziomie 5, z atakiem 18, czyli dość dużym, typ Water Flying i z atakiem Trash. Czyli trzeba będzie trochę go polevelować. I Zuko, typ Firefighting, atak 14, obrona 11, duża prędkość 16, a taki Scratch, Leer i Ember, czyli takie standardowe dla starterów. Dobrze, byłby to koniec dzisiejszego odcinka. Chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za uwagę i mam nadzieję, że bardzo wam się podobało to, co dzisiaj zobaczyliście w tym odcinku. Oczywiście zapraszam was do obejrzenia kolejnych odcinków, które pojawią się na moim kanale. Jeżeli chcecie otrzymywać informacje o tym, co się będzie działo właśnie tutaj na kanale, to zasubskrybujcie. Oczywiście nie zapomnijcie zmasakrować przycisku like, ponieważ wydaje mi się, że ten odcinek jest tego warty, oraz zapraszam was na swojego Twittera, gdzie wrzucam ciekawe rzeczy również związane z Pokémonami i nie tylko. Ostatnio wrzucam rzeczy z moich shiningów, ponieważ staram się złapać całego deksa shiny Pokémon. Dziękuję wam wszystkim serdecznie jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!